Oczywiście paśka, grzebek, styl wygrali, białą płytę, wtarowo to jest... Ahoj widzowie, siemano, witam w kolejnym materiale, a dzisiaj specjalny odcinek, widzowie, dzisiaj mocny odcinek z zawodnikiem topowym na naszej oczywiście scenie polskiej i oczywiście i europejskiej i też kilka turniejów zagranych tutaj, jak się już na początku dowiedziałem, w Rosji, także witam serdecznie najlepszego według mnie i pewnie też przez niektórych uznawanego igla w Polsce, czyli oczywiście Jebixa, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam. Witamy Jebixa, widzowie. Jebix już od pewnego czasu, już tutaj od 3 miesięcy nie gra, się dowiedziałem. Oczywiście w stand-offa, teraz sobie tam w CS-a pyka, ale patrzcie, już od razu przez smoka Tak, ale kasuje, daje. to wiesz, forma No właśnie, się trzyma. widzę, że chyba z tej CS-a chyba takie właśnie typowo taktyki jak Pago, przez smoka postrzelać i głowa siedzi. Dobra, w ogóle spróbuję wjechać pierwszy, mam mało. O, Kicie. Minus 24. dobra, Oj, chłop wieku dobra. daje. Dobra, to jest pistoletowa, widzowie, także później nam pocetę pewnie odda. No i właśnie, widzowie, a propos jeszcze Jebixa przede wszystkim, bo tutaj oczywiście raczej nowsza widownia może właśnie Jebixa nie znać, także tutaj warto powiedzieć, z czego Jebix zasłynął. Widzowie, Jebixowi udało się z jego teamem, oczywiście tutaj World Label, zajść bardzo daleko, bo grali tak samo jak my tutaj z Apok, grali w meczach oczywiście o UMS-ę, o oczywiście tutaj finały, ale niestety przez wojnę i oczywiście też widzowie przez tutaj lepszych zawodników w pewnym meczu zatrzymali się tylko tutaj na o kurde, obity. Zatrzymali się tylko na tam dobrze, jak dobrze pamiętam, ćwierćfinałach. Znaczy, Które no, to. generalnie my mieliśmy przejść do tej fazy lanowej, ale przez tą wojnę właśnie ten lab nie doszedł do skutku. No właśnie, Także coś no. tam tutaj też będziecie mieć widzowie wyniki z tego meczu oczywiście, bo wszystkie tutaj materiały również zostały jeszcze zapisane z tego meczu. Pamiętam, że wtedy w ogóle się mierzyliście z Mystics, także tutaj śmieszna sytuacja, bo tak na dobrą sprawę ta drużyna jeszcze została do tej pory. Możliwe, że zawodnicy się Tak? pozmieniali, ale ostatnio jeszcze możliwe, tutaj widziałem, że live'a prowadził ten Matko Habi z tego, jak oni grali tutaj meczycho Blast grali na ten właśnie teamek. Akurat to myślę. oni tam wzięli oczywiście i się pozmieniali jakoś, ale no mówię, tutaj właśnie Jebix jak najdalej w ogóle zaszedł z polskich drużyn, to jest przede wszystkim najważniejsze, bo niestety Apok odpadło, Reapers odpadło, Sunray odpadło, no i oczywiście tutaj ich drużyna. Była jeszcze jakaś polska drużyna UE chyba, oni też z UE, tam UE grał w sensie. I No oni to też przeszli Sunray do tej chyba, nie? fazy lanowej, tak. To To też właśnie do fazy lanowej przeszli. No, ale też chyba właśnie na tym samym poziomie odpali później co Gdzie wy. ty jesteś? Masz to? A tego, Aha. dobra. Ale wymiana poszła, Niezła ty. wymianka. To Dobra, jest tu mam, jakieś PMO masz. ja tutaj mam mało, tu spróbuję podjechać. Ale mówię, jako taka właśnie drużyna to tutaj egzekwo, albo właśnie wy najdalej zaszliście. No i oczywiście też jeden pewny zawodnik z Polski. Ale jestem najda na Daj tu czapę. busta. Ale tego, Daj plecy. no plecy. Ale właśnie tutaj Może. jeden zawodnik z Polski, który zaszedł dalej, ale to oczywiście tylko jeden, nie jako cały team. Także to jest, Tak jest. też ważne. Dobra, w ogóle tutaj zaraz też dokończymy widzowie tak na sprawę. W ogóle może teraz zadam jakieś tutaj pytanie odnośnie tutaj właśnie Jebix tego, ile w ogóle gier masz godzin, bo ty jesteś właśnie z tych O, osób, człowieku, co to dużo jest- grały, także Ja gram chyba od 2019 bodajże roku. o kurde, Jakoś to tak. tutaj I Mocno. ogólnie podliczając moje wszystkie konta, które miałem w tej grze, bo miałem ich z 3 chyba, to łączną ilość Ej, na obstałem, plecy. że mam gdzieś z 3000, może troszkę ponad. A no to godzin. widzicie widzowie, jednak więcej niż poprzedni nasz uczestnik, który też grał obity, kurde 90 mniej. Ajajaj, nie siedzi ta mapka, chyba oni tutaj ogarniają bardziej. A ja pierwszy tę raz w ogóle mapę. w życiu gram tą mapę, no nie? No, no Także właśnie, ja to teraz wiesz, też na tym. Jeszcze nie ogarniam timingów, a nic. No, no, mówię, no, no, tutaj- no. No ogólnie tu CT ma lepiej, tak samo jak chyba na Sakurze normalnie przed tym się grało. Także jednak chyba dopiero po zmianie stron będzie łatwiej tutaj coś wytapować. Także no 3500 godzin, znaczy tak około można powiedzieć, no co mówię, Tak całkiem razy sporo. drzwi, że tak powiem. No właśnie, także jest całkiem sporo. No i też przede wszystkim to, że jeszcze różne tego właśnie osiągnięcia tutaj wygrane, oczywiście różne jeszcze turnieje pod klantagiem Fast Sky, tak jak już pamiętam, coś takiego było. Fitzkaj. Fit Sky, przepraszam. Także Wite- to też było Jest 30. do wygrania. I kilka, nawet był jeden też półfinał, który jest nagranie z tego na YouTubie. No to ty pamiętasz więcej No. niż ja chyba obie. No, ale to ja sobie research oczywiście zrobiłem, żeby widzowie tej wiedzieli z kim do czynienia mamy. Oj, no Kurde. słuchaj. Nie wiedziałem, że tam blisko jest.
A i w ogóle taka śmieszna sytuacja. A dobra, to nie tutaj. Bo już myślałem, tutaj się normalnie do 8 gra, ale Turki też się teraz gra do 8, a nie do 10. Do 8? Co Tak. ty gadasz? Także pozmieniali. Myślałem, że do ten. Bo słyszałem, że a do 13 co się gra? Nic. A dogrywki są, a dogrywki chyba chyba są, te. tak? Czy co to jest? Nie ma takiego czegoś jak drugi film. To w turniejach normalnie tutaj dopiero takie rzeczy. Aha. Dobra, ale gości ogarniają normalnie, tak fest. No, nie wiem, dostaję co chwila nejda do 30 HP. Pierwszy raz dostałem takiego flasha normalnie. Jeszcze w pierwszym biegu. Jeden Dobra, flash, leży co to jeden. zrobił? Jest I gdzieś jeden zawsze przy tym. plecy gdzieś robi. Poczekaj na mnie. Zaraz do ciebie, Jest tu na blisko. Dobra. Ja piknę pierwszy, mam 0. Fajnie jest. Na blisko? No, gdzieś tutaj do prawej. Mogę ci boosta Poczekaj. dać, nie wiem, czy będzie coś widać. Nie, on jest na daleko, za boksami. Mogę boosta Ale ja wychodzę pierwszy, dawaj, 3, Dobra. 4. Prawo przebieg, prawo za side'em. No i 70 mniej. Kurde. Dobra, jestem takim warzywem po tym czasie. Dobra. Teraz comeback mi się wydaje, tradycyjnie. Mówisz? No Od pistolki, jak... potem lecimy 8 z rzędu. No właśnie. Mi się wydaje, że innego To tutaj... będzie mocne. Jakiś TikToker widzę, że ty kieruje, także widać, że tutaj pewnie jakieś 500 godzin obstawiam. Ale no zobaczymy, miejmy nadzieję, że tutaj oddaję. W ogóle od razu tradycyjnie plecy bym zrobił, żeby zrobić fraga. Ja nawet nie wiem, gdzie tu się chodzi. A Czekaj, tutaj jest mid, tam jest w ogóle tego side, także gdzie jest można side? sobie... No tutaj, na A, nie? Aha, to jest przejście w ogóle, co jest? Ja w ogóle pójdę do tego mina sobie sprawdzić tej gościa. Jeżeli Jakieś polecimy. krzywe flesze daje. Tak, siedzi tam na tym aucie. Chyba jednak nie... Dobra, ja Znajdzie. daleko gram. Jakiś nate leci? Nie, fleszyk. Ja obity jestem. Wybiega. Wybieg jeden. Tak. Dostał. I drugi tam też jest, 93. Dobra, dostał trochę. Dobra, Co jest? fajnie się gra na tej mapie, fajnie się gra. Też właśnie tutaj graliście i właśnie a propos tych półfinałów, bo to też warto wspomnieć. Tutaj mieliście też tutaj półfinały, doszliście do półfinałów oczywiście tutaj w turnieju Jaden League, tak się ten oczywiście tutaj nazywał ten turniej. Ten EU, tak? To był Tak, turniej. ten EU. Okej. I też graliście tam w sumie nas takie spoko tutaj drużynki, nawet chyba udało się wam grać na jedną polską drużynę, albo na pewno tam grało 3 Polaków. I było to Adventacy Esport. Nawet nie wiem jak to dokładnie wymówić, bo mówi taki angielski w tych teamach to jest mocarny. Ale udało wam się też właśnie tutaj nawet wygrać chyba w pierwszych meczach na nich, także spoko, bo jak można powiedzieć tradycyjnie mecz na Polaka, to tutaj widać wtedy... Tak, buduje zawsze. Tak, buduje, gdzie wychodzi mentalność tak naprawdę danej drużyny. Także właśnie udało wam się tutaj zwyciężyć. No i przede wszystkim właśnie tutaj również udało wam się jeszcze tej umesy, bo mi się wydaje, że to jest taka najważniejsza, jeśli chodzi o te wszystkie turnieje, no to właśnie udało wam się tutaj zdobyć oczywiście wynik, w sumie małym wynikiem przegraliście, bo pierwszą mapę przegraliście 10-9, a drugą mapę 10-6, także naprawdę tutaj było to do pyknięcia. Obstawiam, że jakieś problemy musiały jakieś być oczywiście, ale no to wiadomo, że na takim turnieju to wszystko może się zdarzyć. Każdy ma inne też podejście, ale jak tutaj oglądałem wszystkie te... O, ładnie, pięknie zagrane. Aha, pięknie. Ale jak oglądałem tutaj wszystkie te właśnie nawet stare widzowie z voice chatów tej mecze, no to widać jednak właśnie dlaczego tutaj Jebix był tym dobrym iglem i tutaj uważany za jeden z najlepszego, bo jak ktoś spłakał oczywiście albo coś tam oczywiście nie potrafił dobrej nawet zagrywki zrobić i coś psuł, no to od razu tutaj można powiedzieć, że zjebka szła i oczywiście tutaj zawodnik na nogi Tak, stawiał. króciutko było trzymane. Tak. Właśnie tutaj zawodnik stawał od razu na nogę, także Jo. proszę was, właśnie też dostałem jakiś krzywy ogląd rynny, nie wiem jak to było. Także bym powiedział, że tutaj blisko. doświadczenie jak najbardziej zdobyte. No i wszystkie właśnie tej rangi takie, które oczywiście zdobył i wszystkie możliwości, również tytuły na Happy Cupie czy na Polish Pro Series do prawej za sajtem. Ej, ścięło mi grę. To właśnie tej Jebik zdobył. Także z takich wstępnych informacji oczywiście wszystko będziecie mieć na ekranie z tych ważniejszych. Można było sobie tutaj wymieniać i wymieniać, tu dużo tych turniejów było. Ekipa też była fajna, bo jak... Ale sam wszystkich nie pamiętam. No właśnie, teraz nawet tutaj Dominik nie pamięta tego wszystkiego tak na dobrą sprawę, no w sumie ciężko się dziwić, bo O, jednak... O dobra, tutaj widać, że granaty też z CS-a chyba jeszcze zostały. tak, bo jest podbiałem, grubo. ale też dostałem jakiegoś magika. No, jakiegoś Już na tam blisko grałem. on tam gra w ogóle OS-a, dobra.
I drugi na gdzieś- blisko chyba. Ta, do prawej gdzieś. Ja tam sobie No jest do side'a spróbuję. przeszedł. Konie. Przy oknie. Okno. Dobra, leży. Brawo. Dara. Także mówię, tutaj oczywiście turniej było dużo, wszystkie były oczywiście tutaj dobre pozycje zajmowane, tak na dobrą sprawę. No i też w sumie byliście taką drużyną, która w tym czasach, oczywiście tak nawet przez te nawet do 22 roku bym powiedział, się utrzymywała tutaj w topce nawet w Polsce. Bo był to skład taki, no właśnie wygraliście nawet takim składem właśnie, to jest takie wyróżniające też, że graliście długo. Tutaj Lexis właśnie, Kiyoshi, No Skill, także ta taka drużyna, bym powiedział, no fajnie, bo to nie była na zasadzie takiej typowo polskiej drużyny, która po oczywiście 2-3 meczach albo jakimś turnieju się rozpadała. Także Nie, właśnie tutaj- generalnie moje drużyny to należało do tych drużyn i line-upów przede wszystkim, które trzymały się dosyć długo ze sobą i długi czas razem grały w jeden okno. No właśnie, i przede wszystkim też w sumie Apok można do takich drużyn też zaliczyć. Dobra, tutaj O, postaram to się pierwszy apok. Dobra. Przede wszystkim. Smoka. No właśnie, te pierwsze apok. Że to właśnie tutaj jest Havin, czyli oczywiście Mojżesz, to wszystkie oczywiście te drużyny, no to można powiedzieć, że tutaj no, utrzymywały się, tak? Można powiedzieć, że jednak to już taka była rodzinka, która jednak się trzymała i faktycznie grała wtedy, kiedy musiała grać, no to oczywiście grała i wygrywała, a wtedy, kiedy były trudne momenty, no to oczywiście też chłopaki starali się dać siebie wszystko. Ale chłopy dają tutaj nejdy mi na papę, tu skacze, a no właśnie po lewej jest. Nice. Aj, Właśnie miałem mówić tutaj na blisko, ale to też ma pacetę, także zobaczymy jak nam po CT taką na dobrą sprawę pójdzie. I właśnie jeszcze tutaj, a propos, tutaj już pytałem o godziny, właśnie, a jeszcze chciałem się w ogóle Ciebie spytać, Jebix, takie tutaj pytania. Jaki jest według Ciebie najlepszy polski team, jaki był? team polski, Podczas tych wszystkich tej lat, można powiedzieć, tych drużyn, które się utworzyły. który wspominam, na pewno gdzieś tam te stare Reapers, gdzieś tam te pierwsze Masters, to były na pewno gdzieś tam, gdzie Elektro, Sway, Rikic, Nezik, tak, i Oscar. Tak, to Wtedy takie jeszcze topowe. to faktycznie były gdzieś tam topowe teamy, które chyba najwięcej gdzieś tam osiągnęły. No i które zasługują, nie? Na takie jakieś tutaj wyróżnienie. Myślę, że na pewno, tak. No właśnie, To są także gdzieś no tam tutaj... drużyny, które zapadły mi w pamięć, no nie? No. Także no w sumie tutaj pytanie takie otwarte, można powiedzieć, ale też odpowiedzi właśnie tutaj można niektórych się spodziewać, no bo faktycznie wtedy ciężko też powiedzieć, że nie zgodzić się, może tak powiem, że faktycznie te drużyny... Tak później Tutaj- jeszcze pamiętam CBK było, Boże, O nie właśnie, skończyłem. no to właśnie CBK, CBK tutaj, też które było się też wyróżniło drużyną mocno. mocno. No właśnie to jest też Ale na to takiej był właśnie zasadzie, że- odłam z Masters, jak już te Masters się rozpadło, to właśnie gdzieś tam oni poszli w stronę tego CBK, no nie? Tak, jest CT, jest. Co to jest? A. Minus 30. A masz tam palaka, gościu. Także mówię, faktycznie tutaj Masters, no będziemy tak, że te dwie właśnie drużyny to nawet tak podobnie, bo właśnie tutaj ale zagrałem, dobra. Także ciężko też określić tak naprawdę jedną drużynę, no bo później grali pod innymi klantagami, ktoś może pamiętać z danej oczywiście danego roku inny klantag, a te z tych samych właśnie zawodników. Tak jest. Także tutaj może co być inaczej. A jeszcze takie właśnie tutaj pytanie, najlepsza mapa według Ciebie, jaka jest tutaj w standoffie? Nie, Oczywiście no wydaje mi się, że tych w serduszku zawsze prowincja zostanie. O kurde, to nie wiedziałem, że jednak jak typowo tutaj Polak Rodak, Sandstone na pierwszym miejscu. Nie, Jak w na serduszku Mirku zawsze normalnie. prowincja. A, czyli Tam jednak, były czyli mapy, jednak tutaj- gdzie faktycznie najlepsze wyniki były kręcone, na najlepsze drużyny, mecze rozgrywane, No, gdzieś tam nawet w tej Rosji, w późniejszych czasach. i można powiedzieć taki main, tak? Taki ogarnięty Tak, tutaj. no tak. No to widzowie, nie spodziewałem się na przykład tutaj tej odpowiedzi, jednak myślałem, że może jakiś zone czy coś, bo ja pamiętam akurat jak tutaj z Jebixem graliśmy, oczywiście zone na Wapoki w ogóle i oczywiście też nam dobrze wychodził. No i właśnie też widzowie możecie się zastanowić skąd Jebixa znam, a z Jebixem już troszkę jednak pograłem, trochę się jego taktyk nasłuchałem, akcji również też jego widziałem, także no mogę tutaj potwierdzić jak najbardziej, że doświadczenie było, jest i oczywiście skill dalej tutaj zostaje. Jakby Jebix tutaj pograł jeszcze troszkę pewnie dłużej, to równie dobrze mógł grać znowu tutaj w dobrych turniejach takich, oczywiście organizowanych przez europejskie tutaj
społeczności. A jeśli chodzi o w ogóle Android czy iOS, to w którą byś tej stronę poleciał? Szczerze to z Androidów Właśnie, nie chłopie. miałem za dużo doświadczenia, aczkolwiek mam iPhone'a Pro, czyli tam te 120 Hz, 120 FPS i uważam, że jako device z telefonów to gra się najprzyjemniej, aczkolwiek wiadomo iPad, który też miałem, bo miałem chyba w swojej, że tak powiem, karierze standoffowej z 3 iPady różne. No, I przez długi czas wydaje grałeś mi się- na 60 FPS-ów, nie? Tym iPadzie. Tym takim 10.5. Znaczy, przez długi właśnie Tak przynajmniej nie, bo kojarzę, to że... 10.2 ósmej generacji to czyli był no. iPad, który pierwszy w życiu kupiłem w 2020 roku. To było po roku grania w standoffa. Później weszły te iPady, znaczy weszły, no, dowiedziałem się o istnieniu tych iPadów 10.5 i sprzedałem właśnie tego mojego nowego iPada 10.2 ósmej generacji na rzecz właśnie tego 10.5, żeby mieć te 120 FPS-ów, no nie? Bo te 10.5 właśnie z 2017 bodajże roku miały już te 120 Hz i no już się A lepiej nie grało. zostałeś, I- tak? Mówisz, że przy Tak, tych... i uważam, że faktycznie to był najlepszy device. No ale w momencie, kiedy te iPady jakby zostały zakazane w tych rosyjskich turniejach i tak dalej, Właśnie, tutaj no, była ta sprawa. no to był zakupiony iPhone 120 FPS-ów, na którym też gram do teraz i uważam, że bardzo przyjemnie się na tym urządzeniu gra. A tutaj właśnie tak odbijając w sumie piłeczkę do drugiego pytania, to jakbyś właśnie tak miał typowo pod standoffa wybrać telefon, tablet, iPad, to w sumie tak można powiedzieć, że na jedno, znaczy to w sumie na jedno wychodzi, zależy w sumie jaki model, i komputer, to co byś jednak wybrał, jakbyś miał tak sobie pogrywać? Czy pod standoffa, no to wiadomo, gdzieś tam, jak chcesz uderzać gdzieś tam w te turnieje oficjalne, próbować swoich sił gdzieś tam w Rosji i w tą stronę iść, no to uważam, że jednak bezkonkurencyjne są Rockfony. Nie miałem okazji na takowym grać, ale cała topka tier 1 Rosji i tak dalej gra na tych Rockfonach, także uważam, że są bezkonkurencyjne. Ale czyli- iPhony te Pro też dają radę. A czyli jednak byś mówił właśnie, jeśli chodzi o taką profesjonalność podwórką, no to telefony, tak? Żeby tutaj właśnie Tak jest. testować. Ale jeśli chcesz sobie pograć for fun, tego standofika, zabrałem coś tam tutaj sobie postrzelać jakieś ze sajty. znajomymi i tak dalej, no to jednak iPad, to nie? To jest jednak ta przyjemność, No. ten feeling ogólnie tej gry jest nie do podrobienia nawet na Rockfonie. W sumie tak, no bo jednak wydajność oni mają bardzo mocną i jeszcze przede wszystkim, kurde, mają... No i ten ekran duży, no nie? no Też robi właśnie, robotę. No, który... Ta ich technologia w ogóle cała, na którym Apple siedzi, no to faktycznie, no, wyróżnia to wszystko, tak dobrą sprawę, pośród innych tych sprzętów. Tak, także for fun, no to uważam, że iPad bez porównania, ale jeśli ktoś tam chce bardziej profesjonalnie do tej gry podejść, no to Rockfony, no nie? A jeszcze tak wracając tutaj do najlepszych właśnie teamów Polski, to myślisz, że jeszcze... Ale S, O. dobra. Także jeszcze wracając tutaj do właśnie najlepszych zawodników, myślisz, że taką topkę, top 3 zawodników Polski, jakbyś miał wymienić jeszcze mniej więcej, To jakby to się z tych prezentowało? OG, no to na pewno I'm by the way, Elektro i gdzieś tam w pamięci zapadł mi Rikic, który kiedyś swego czasu był naprawdę mocnym zawodnikiem. I Właśnie- którego dobrze wspominam. Rikic to też leciał tam, wiem, pamiętam na jakimś tej iPadzie, jak dobrze pamiętam. Tak, właśnie. tak, to wtedy tam jakiś- z tych lepszych graczy to praktycznie każdy na tych iPadach, no nie, leciał. No. Tylko zazwyczaj to się różniło tym, że albo ekran jakiś właśnie inny, albo po prostu pamięć w sumie większa czy tam mniejsza. No ale właśnie wtedy już można powiedzieć, że no poziom było widać poziom. Jeśli ktoś miał sprzęt, no to miał od razu też poziom. Nie było takiego zawodnika, który właśnie... No generalnie no, straszna przewaga była tych iPadów wtedy, no nie? No, która właśnie by mogła tutaj... No właśnie, jak odnosisz się w ogóle do tej zmiany? Myślisz, że to z dobre strony standoffa, że tak zrobili, że usunęli te iPady, a dali telefony, tylko że brały udział w takich właśnie turniejach w ogóle? Myślę, że tak, no większa liczba osób ma jakby szansę się gdzieś tam pokazać na tej lepszej Smoke? scenie. Short jeden. Tak. Co jest? Właśnie ta broń na głowę. A to tak ta nowa zabija. broń nowa. Tak. Ostra. Dobra, tutaj próbuję to ugrać. Ale... Dobra, tak mi wydurnił, że nawet nie wiem gdzie jestem teraz. Co to jest za broń? Ale kurde, jak w ogóle mi to na ekranie pokazała, aż mu w tą lunetę to wygięło. Także mocnego mi tej flikora dał. Także Dobra, to no, trzeba klasyczkiem polecieć M40 i piknąć tego chłopa. tak.
Standardowo na szorcie. A jeszcze właśnie tutaj miałem się dopytać w ogóle, jeśli chodzi też o to, czy właśnie na przykład wolisz oglądać jakieś tam rzeczy ze standoffa, czy na przykład tutaj właśnie jakieś turnieje, w sensie teraz z tym nie siedzisz, ale tak na dobrą sprawę mógłbyś też się odnieść tutaj do CS-a, czy jednak lepsze tutaj wrażenie oczywiście fan ci sprawia granie w te gierki o nas? Nie, no na pewno Niestety. granie, no jest nie do podrobienia. Ale oglądać też lubię, kibicować drużynkom i tak dalej. Uczyć się nowych rzeczy, bo generalnie z tego z oglądania można się wiele nauczyć. No Wiele to prawda, szczególnie się właśnie doświadczenia poziom dobry nabyć. ogląda. Tutaj przy tym, jak on zaś... Oglądając lepszych stajesz się lepszy, no nie? No tak, no i też w sumie praktyka z lepszymi również by takie możliwości ci dała mocne. Doświadczenie zawsze, no nie? Na Tak, plus. doświadczenie, czy jak tam gdzie wpikować i w ogóle to też zawsze na plus daje. Tobie oczywiście jako początkującemu można powiedzieć. Tak jest. Też Wiele granatów, wiele zagrań, taktyk i tak dalej. Ja jako Igiel często oglądałem jakieś mecze właśnie Właśnie, możesz z tutaj tier powiedzieć. 1 Rosji. I gdzieś tam sobie te taktyki zapamiętałem, gdzieś tam troszkę zmieniałem. Gdzieś tam błędy próbowałem wypatrzeć. I też ustawienie, nie, zawodników, bo to jest takie w sumie No najważniejsze tak. w roli też Igla, żeby dobrze drużynę ustawić, kiedy jest jakiś problem, czy to nawet podjąć decyzję na eko, to też jest właśnie taki tutaj, można powiedzieć, że ważny element iglowania. Ja myślę, że takich zadań trudniejszych, jakieś tutaj miałeś jako Igiel właśnie podjąć w drużynie, to co to było? To jakieś przewrócenie właśnie tej zawodnika do, można powiedzieć, do stanu takiego, w którym będzie zabijał, czy na przykład jakieś tutaj No, zmagania właśnie z statykami? Na pewno trzymanie morali w drużynie. To było ważne. Plus analizowanie ciągłe, co robi przeciwnik, jak go możesz zaskoczyć. Kontrola każdego swojego jakby współgracza, każdego swojego też tak. teammate'a, kontrola tego, co robi przeciwnik, jak się ustawia, jak rotuje, czym go można zmylić, no nie? Ciągła analiza i do tego musisz się skupić na strzelaniu, więc to no Właśnie, najprostszych tak jak rzeczy nie widzicie, należało. sobie, no to nie jest łatwa rola Ingla. Można by powiedzieć, że co to takie iglowanie, jakieś dyktowanie byle jakiejś taktyki czy coś, że i może wyjdzie, może nie, tylko jednak faktycznie, jeśli ktoś podchodzi do tego na poważnie i stara się robić to dobrze, no to właśnie wymaga, czy to właśnie analizowania, czy to nawet myślenia za swojego przeciwnika tak naprawdę, czyli za przeciwnika, czy za teammate'a, jaką decyzję podejmować. Dobra, w ogóle, teraz jest setę, no i zajebiście, bo właśnie teraz chyba wygrywamy, tak mi się wydaje. Ja jeszcze tutaj najbardziej. właśnie wspominałeś w sumie ty, jak rozmawialiśmy na początku, o CS-ie. I właśnie, jak myślisz, jednak pod względem gierki, to lepiej masz fan grając w standoffa, czy jednak lepiej teraz masz fan grając w CS-a? Nie no, obecnie w CSK bardzo dobrze mi się gra. Honor leży. Jest ta gra jednak Podobno. troszkę lepiej zrobiona. I trochę więcej się dzieje, wiadomo, ten standoff, no to raz umiera, raz odżywa, a tam jakby cały czas jest hype na tą grę, na tego CS-a, więc Właśnie wydaje mi można się, powiedzieć, że dalej ten w sumie wygrywa. tutaj w Polsce, czy też w Europie dalej nie wyszliśmy tutaj w tym standoffie, pomimo już No można niestety. powiedzieć takiego dosyć mocnego tutaj wieku, czy też oczywiście lat upłynionych tutaj od jakichś turniej, no to właśnie niestety dalej jakoś tak nie ruszyliśmy, żeby to miało ręce i nogi, te nasze tutaj turnieje i oczywiście jakieś w ogóle wydarzenia, także no powoli może coś tam faktycznie idzie, ale i tak niestety dalej coś się tak ciągnie trochę. bym No powiedział, standoff to przede wszystkim jest gra, która jest sławna i ulepszana i rozwijana, sponsorowana przede wszystkim w Rosji, no nie? No tak, no A właśnie, jednak Europa, dopiero- Polska i tak dalej jest pominięta. dopiero jakby ktoś faktycznie może ktoś zobaczy z jakichś firm, czy oczywiście innych jakichś tutaj organizacji, to wtedy może by to jakoś rozwinęło skrzydła, tak na dobrą sprawę. No nie ma niestety rozgłosu ta gra u nas, No. w naszych tutaj rejonach. I też dalej w Polsce bym powiedział, że nikt tak bardzo nie gra w mobilki, jak faktycznie w gry na komputerze. Bo jednak na komputerze możesz sobie wszystko pograć, a tak w mobilki to niekoniecznie w takie tytuły, które byś właśnie mógł pograć na kompie, także na kompie to jest wszystko takie, bym powiedział, uniwersalne. W ogóle jest Zetka, gościu. Leży tutaj. Daj, wyszedł już. Brawo. Złapałem go. Kurde, mam jakoś przyciszone tutaj te dźwięki. Myślę, wydaje, że chłop jest normalnie 2 kroki ode mnie, a jest troszkę dalej jednak. Celowuje tutaj słabiutko. No to ciężko się przyzwyczaić jeszcze teraz do tego mobilnego grania. No w sumie. Takie drewno tak. czuję w palcach, że tak powiem, że
strasznie. Właśnie, a Ale jak myślę, tam że jak z troszkę sensami? powrót, Ty raczej byłeś takim typem, co zmieniałeś sensy w ogóle, czy jednak trzymałeś Nie, się ja to twoich? całe życie na jednych sensach praktycznie. A no to jednak tutaj warta rada do tutaj posłuchania się. Faktycznie to jest duży błąd, jaki niektórzy ktoś robi. O, ale matko, pomiędzy nogami strzeliłem. Niestety. Tej broni. Właśnie szkoda, że to ma dwie te kulki tylko. Jakby miało tak trzy, no to już było lepiej u tym. Ja spróbuję sobie to zagrać w sumie. Możesz nawet, mogę ci nawet one way'a dać tutaj na shorta, możesz coś celować w okno. Ja to za ego pik. Szybki piczek będzie. Dobra, zobaczymy czy jeszcze tutaj. Ale i tak rzucę na wszelki. Ale dobra, nie siadł chyba. No to Jak sobie wejdziesz powiem, na że tego, to je wejdziesz na... no nie działa. No Chyba ile? coś krzywo go rzuciłeś chyba. 96. No właśnie chyba od schodka się ostatniego odbił. Wtedy. Ale i tak gościu chyba przewidział, co to za zamiary są. Wyleciał na payday. Ale właśnie jeszcze tutaj się chciałem jeszcze jedną ważną rzecz zapytać. Jeśli grałeś w ogóle takie turnieje te, właśnie ważniejsze w ogóle, no to jednak już byłeś na takim poziomie, że jakiś taki stres był, czy coś w tym stylu, czy jednak już tak się w full skupiałeś, że w sumie to miałeś na zasadzie takie podejście, że jak wyjdzie to wyjdzie, a jak nie wyjdzie no to trudno, będą inne okazje. Nie no. Największy O, nice. stres uważam, że był na tych, no w sumie nawet meczach zwykłych, na tych prakach. W Rosji, gdzie się grało faktycznie te drużyny tieru pierwszego. No też w Bo sumie, trochę tych drużyn było, na które grałem. no, Ale z meczu na mecz ten stres był coraz mniejszy i po prostu próbowało się A- uczyć jak a najwięcej, czasami wyciągnąć nie jak czułeś na najwięcej z przykład tych tak, meczy. że jeśli miałeś gorszy sprzęt, czy coś w tym stylu i wiedziałeś, że jakaś ta przewaga FPS-ów jest, to nie wkurzało cię to właśnie, że oni mają właśnie możliwość grania na takich sprzętach? No, pewno była gdzieś tam, wiesz, z tyłu głowy to się działo, że gdzieś tam tą przewagę piku mają i tak dalej, ale Ale jednak po swojemu, nie? starałem się o tym nie myśleć. No tak, no zawsze trzeba było grać swoje i próbować tego, co się gdzieś tam uczyło, no nie? Właśnie, no i to jest też Wcale właśnie tu to, się- że... O, dobra, mam go. Właśnie to jest to też, że oni grali, zazwyczaj te turnieje były tak dostosowane, że trzeba było też grać na rosyjskich serwerach. Także to też Prawda, właśnie... i ping też trochę był wyższy niż No, ten, no, ale no, także to też było ten taki minus, bym powiedział, który też nosi... No, serio, dużo rzeczy, wtedy ci można powiedzieć, że no, oni mieli tam przeszkadzało. nawet po 20, po 15 pingu, niektórzy po 30 w no. maksie, a ty miałeś tam te 80, to jak była różnica, no nie? Jak się na normalne mecze grało i widziałeś, jak chłop ma mały pik, ty wiedziałeś, że on jest jakiś ogarnięty, No tak. bo... Dobra, jest celowany był. Pinejda tam widzę. Także no mówię, nawet takie, tutaj można powiedzieć, ktoś by pomyślał, że o, jakiś tam ping, czy tam właśnie FPS-y, co to przeszkadza, no ale jednak faktycznie, jeśli Drugie wejście. tutaj ktoś próbuje coś takiego Powiem zagrać tak, dobrze, nie to... sprzęt, a technika. No tak, właśnie te tradycyjne właśnie słowa od Jebixa, które też zapamiętałem. Nie sprzęt, a technika zrobi cię zawodnika. Także bym powiedział, że tutaj jest duża prawda w tym. O kurde, 24. Także można faktycznie nawet w niektórych sytuacjach, pomimo tego, że ma się słaby sprzęt, to można na przykład umiejętnościami, granatami, też na przykład jakimś w ogóle przeczuciem swoim nadrobić na jakimś danym zawodniku. Najważniejsze, żeby się nie podłamywać, gdzieś tam te ego, żeby działało i No, i no myśleć właśnie. to, że jak się pikuje, to zabije, a nie na odwrót, no nie, że piknę, to dostanę heada zaraz, bo ma No, lepszy tak. sprzęt czy Albo coś. w ogóle nie zabije na przykład tutaj. Żeby sobie nie myśleć. Ale właśnie Drugie myślę, wejście. że jednak tutaj takie zazwyczaj te myślenie to jest odnośnie sprzętu. Że myślą, że to bardzo przeszkadza. Jak mnie tutaj chłop sprawdzi, to się troszkę zdziwię. Robię sniki piki jak normalnie pasza. Przeskoczyli. Wejdzie Balkon. jakoś tutaj. Fajnie. Nie wierzę, że chłopu mnie skok do okna. Jeszcze mnie kosuje. Dużo tego info jest, widzowie, dużo też wam pokażę, jeśli coś nie dopowiedziałem. Także ja dziękuję tobie tutaj, Dominik Jebik, za odcinek, oczywiście za gościnę. Mam nadzieję, że tutaj oczywiście dobrze ci się w miarę wspominało, grało, oczywiście te stare czasy. No i oczywiście No, też powiem, możesz że dać... po tej rozmowie aż mam chęć troszkę wrócić do tej gierki, coś tam sobie pograć teamowo, jakiegoś screama sobie gdzieś zagrać. No. Właśnie z Także- ekipą tak sobie najlepiej myślę, że- oddaję, bo tak samemu to Nie, no właśnie... tak.
ciężko, ale z ekipą jak się widzowie gra mecze, no to jak się nawet gra jakiś powiedzmy scrim, czy tam nawet jakiś turek i jest śmiesznie, no to jednak o wiele więcej daje to oczywiście fanu niż na przykład tak jakbyś grał solo i się pocił, coś w tym stylu. Jeszcze oczywiście tutaj ostatnie właśnie takie pytanie, twój udział, kogo byś chciał nominować tutaj do odcinka kolejnego? Wydaje mi się, że ciekawą osobą będzie osoba, którą no, najlepiej wspominam, z najdłużej grałem, bo w tych wszystkich drużynach rosyjskich, w organizacjach, że tak powiem, ze mną gdzieś tam była, najdłużej ze mną grała i jest to Yusi. To też ma w sumie pewnie sporo do powiedzenia o tej scenie tier 1. Jest to człowiek, który wykręcił 30 chyba z tego co pamiętam killi na Absurd, czyli drużynę wtedy chyba w top 3 w ogóle świata. No, absurd tak, absurd. Także no, Nawet mogę to- podesłać w jest to- sumie, która teraz absurd była na ten czas, właśnie tej, którą tym miejsce mniej więcej zajmowała, bo oczywiście też jakby ktoś w ogóle nie wiedział, bo można sobie widzowie sprawdzić nawet ranking teamów niektórych tych lepszych na HAL Tak, TV, rank of. nawet można Nie no, sobie to wstawić. jest rank of RU chyba to się nazywa to Ale na oficjalna strona HAL startowa. TV też można. A Ostatnio się to o tym ciekawe, nie dowiedziałem. wiedziałem nawet, No, tak? no, także można To sobie nie obczaić. wiedziałem. Także no, będę pisał, będę oczywiście pytał, czy oczywiście UC by chciał coś, oczywiście tutaj jeszcze swoje jakieś może śmieszne akcje z doświadczenia z różnych turniejów powiedzieć, bo różne takie akcje były, tutaj też się pewnie takie zdarzały, no oczywiście na przykład jakieś z rodzeństwem w tle, także takie akcje nawet podczas turnieju się mogły nawet zdarzać, także no mówię, ja tutaj dziękuję za nominację i oczywiście dziękuję za odcinek. Dziękuję za zaproszenie. Było miło powspominać, także mam nadzieję, że jeszcze coś tam pogramy. I dziękuję Wam widzowie za oglądanie, także trzymajcie się, do zobaczenia i bye bye. Hejka.